Hej, witam w kolejnym odcinku, w którym robimy grę opartą na klasycznych FPS-ach. I czym się dzisiaj zajmiemy, to jest rozrzut broni. Bo teraz nawet jak sobie pójdę na bardzo odległy koniec mapy i będę strzelał do tego prostokąta, do tego obiektu, cały czas będę trafiał w to samo miejsce. A nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi, którzy zawsze trafią dokładnie w ten sam punkt. Więc chcemy stworzyć jakiś rozrzut. I po to nam właśnie był dynamiczny celownik. Ten obszar w środku celownika nam pokaże obszar, w którym może trafić nasz pocisk. Jak strzelimy, to ten obszar jest szerszy. Przy okazji, co chcemy zrobić, to jest naprawić ten celownik, bo ja, głupek, zrobiłem dokładnie to samo co z bronią i teraz jak podejdziemy blisko obiektu, to celownik znika. Więc co chcemy zrobić? Przejść do obiektu Player, zaznaczyć nasze canvas, które odpowiada za wyświetlanie zarówno celownika, jak i napisu, ile mamy amunicji, zmienić warstwę tego canvasa do Weapon, zaznaczyć Yes, żeby wszystkie podobiekty canvasa też miały warstwę Weapon, a następnie parametr Render Camera zmienić na kamerę, która odpowiada za wyświetlanie broni. Czyli po prostu przeciągamy tutaj. I teraz klikamy Play i zobaczymy, jak podejdę do obiektu, celownik nie znika, więc jest wszystko w porządku. Teraz przejdźmy do skryptu Pistol i tutaj zmienimy to, żeby nie zawsze szło w sam środek ekranu. Czyli musimy zmienić dokładnie tą linijkę. W miejscu, gdzie tworzymy promień, który idzie od naszej postaci dokładnie na środek ekranu. Nie chcemy, żeby tu dokładnie środek ekranu, tylko środek ekranu plus jakieś przesunięcie. Więc zamiast tutaj na sztywno pisać, gdzie ma lecieć pocisk, stworzymy sobie jakąś zmienną, którą nazwiemy Random Target. I ta Random Target to będzie zmienna typu Vector3, Random Target, New Vector3. Z parametrami na razie zróbmy tak, jak miałem przed chwilą, czyli screen.width przez 2, czyli szerokość ekranu podzielona przez 2. Teraz wysokość ekranu podzielona przez 2 i 0. I jak teraz to odpalę, to mamy dokładnie to samo. Zawsze będę strzelał w sam środek ekranu. Strzał, strzał, zawsze w to samo miejsce. Więc jak zrobić to przesunięcie? Unity ma taką funkcję jak Inside Unit Circle, czyli tworzy sobie jakiś okrąg, płaski okrąg o promieniu 1 i wybiera losowy punkt w tym okręgu właśnie. Ten okrąg jest wektorem 2, więc stwórzmy sobie jakiś wektor 2, które nazwiemy przesunięcie, załóżmy bullet offset. Jakieś przesunięcie naszego pocisku. I co chcemy tu zrobić? To jest random, czyli klasa, która odpowiada za wszystkie losowe wartości. I tu inside unit circle. Czyli teraz wybierz w tym jakimś okręgu jakąś losową wartość. I to nam wybierze losową wartość w okręgu o promieniu 1. I co teraz chcemy zrobić? Teraz do tych naszych wartości w zmiennej random target chcemy dodać tą losową wartość przed chwilą wygenerowaną przez Unity. Czyli piszemy bullet offset.x, czyli w osi x jakieś przesunięcie. I tam, gdzie mamy wysokość, chcemy dodać bullet offset.y, czyli jakieś przesunięcie w osi y. I teraz jak klikniemy play i zaczniemy strzelać, powinniśmy zobaczyć, że pociski nie zawsze idą dokładnie w to samo miejsce. Strzał, strzał. Widzimy, jest troszkę przesunięcia. Dlaczego to przesunięcie jest takie małe? Ponieważ, jak mówiłem, to koło ma promień 1, czyli jest bardzo malutkie. Więc chcemy pomnożyć to przez coś. Spróbujmy na sztywno pomnożyć to razy 10 i zobaczymy, czy zmiana będzie większa. Nie wiem, czemu zapauzowałem, chciałem wystartować. Strzał, strzał. O, i widzimy teraz, zmiany są o wiele większe. Tylko nadal nie chodzi nam o to, bo my chcemy mieć nasz rozrzut broni połączony z naszym dynamicznym celownikiem. Czyli co chcemy zrobić? Chcemy to pomnożyć przez dynamic crosshair.spread, czyli ten rozrzut naszej broni. Jeśli ten rozrzut jest zerowy, czyli nasz celownik w ogóle się nie poszerzył, wtedy możemy strzelać dokładnie tam, gdzie strzelamy. Gdyby jednak ten spread był równy 50, wtedy mamy wielkie koło i nasz rozrzut jest ogromny. Zobaczmy, jak to teraz działa. Klikam play. Pierwszy strzał, nasz rozrzut będzie zerowy, więc powinniśmy trafić dokładnie tam, gdzie chcemy. Strzał i widzimy, jest idealnie na środek. Jak podskoczę, to nasz celownik jest mega. Jak strzelę, widzimy, że nasz celownik leci w ogóle w różne miejsca. Tak samo będzie. Przetestujmy to, zrobię, żeby... gdzie to było? Dynamic Crosshair. Zrobię, żeby ten rozrzut broni trochę wolniej się zmniejszał.
I teraz jak zacznę strzelać pełno razy, to ten rozrzut będzie się do siebie dodawał, będzie duży i coraz bardziej te pociski zaczną latać w różnych kierunkach. Jak będę strzelał sobie powoli, to leci zawsze tam, gdzie chcemy. Gdyby jednak, przeładuję sobie broń, walnął szybkie 6 strzałów, to widzimy, w ogóle leci wszędzie i te 2 pociski prawdopodobnie by nawet nie trafiły w naszego przeciwnika. I tak naprawdę mamy już gotowe to, co chcieliśmy. Mamy gotowy rozrzut broni i jesteśmy gotowi na implementowanie przeciwników, w których będziemy mogli trafiać, a następnie zrobić, żeby oni mogli w nas trafiać. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia.